Chociaż jest mniejszy od krakowskiego, wrocławskiego, jest równie wiekowy. Poznański Stary Rynek to miejsce, w którym znajduje się jeden z najpiękniejszych ratuszy w Polsce oraz wiele ciekawych innych budowli, których historia jest po prostu warta poznania. W filmie opowiemy m.in. o wędrujących kamienicach, o tym, jak na rynku pojawiła się i zniknęła bimba, a także o królu, który był o włos od śmierci. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Rynek w Poznaniu nie jest największym w Polsce, ale niewątpliwie jednym z bardziej malowniczych i najbardziej regularnych w swoim kształcie. Przez stulecia był zwany po prostu rynkiem. W czasach zaboru pruskiego Alter Markt, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Starym Rynkiem. To niemal doskonały kwadrat o bokach po około 141 metrów. Z każdej pierzei wychodzą 3 ulice, z tego 2 w narożach. 4 z tych ulic prowadziły niegdyś do bram miejskich. Początek rynku to rok 1253, kiedy książę Przemysł I i jego brat Bolesław Pobożny nadali Tomaszowi z Gubina przywilej lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Z Tomaszem z Gubina, zasadźcą i pierwszym wójtem Poznania, związane jest odkrycie archeologiczne na tyłach kamienicy Goskiego. To zapewne do niego należała murowana budowla wieżowa, na której pozostałości natrafili badacze. Budowla ta była podobna do domów kupieckich budowanych w Europie Zachodniej. Początkowo była to jedyna budowla murowana na poznańskim rynku. Każda z pierzei rynku była podzielona na 2 bloki, a każdy blok na 8 parcel. Jeszcze na początku XV wieku przeważały drewniane dwukondygnacyjne domy z wielką sienią, gdzie kupcy prowadzili swoje interesy. W 1500 roku przy rynku pozostały tylko 3 drewniane domy. Do XV wieku najliczniejszymi mieszkańcami rynku byli bogaci kupcy, później zaczęła się tu sprowadzać szlachta. Posiadanie kamienicy przy rynku było bardzo prestiżowe. Wartość ówczesnej kamienicy odpowiadała wartości dobrze zagospodarowanej wsi. Aby wejść w posiadanie jednej z nich, należało wzbogacić się albo rozkochać w sobie i poślubić jedyną dziedziczkę kamienicy lub rozkochać w sobie i poślubić bogatą wdowę, jednocześnie wydziedziczając jej dzieci. O ile pierzeje rynku były przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, to blok śródrynku miała zajmować zabudowa administracyjna i handlowa. Tak wynikało z przywileju księcia, późniejszego króla Przemysła II, w którym zapisano konieczność budowy hali targowej, jatek rzeźniczych i chlebowych, bud kramarzy, szewców i kuśnierzy oraz prawdopodobnie również winiarni lub składu wina. Najważniejsze w tej części rynku były jednak ratusz, waga oraz postrzygalnia, która była związana z najbardziej dochodowym produktem Poznania. Jednym z pierwszych murowanych budynków po wspomnianej wcześniej wieży był budynek wagi miejskiej, który do czasu wykończenia ratusza pełnił też rolę siedziby władz miasta. Obecny budynek to rekonstrukcja z lat 50. XX wieku na podstawie ilustracji i zdjęć renesansowej budowli, którą władze pruskie zburzyły w 1890 roku. Z oryginalnej wagi wzniesionej przez włoskiego mistrza Giovanniego Battistę di Quadro, któremu rynek poznański zawdzięcza wiele budowli, zachował się tylko kominek, przeniesiony do ratusza. A dlaczego oryginalny budynek został zburzony? Ponieważ był w złym stanie i władze miasta postanowiły w tym miejscu postawić nowy ratusz. Ratusz ten został tak poważnie uszkodzony w 1945 roku, że po wojnie zdecydowano się na jego zburzenie i odtworzenie budynku wagi.
Gdy na początku XIV wieku, w czasach panowania króla Wacława II Czeskiego, powstał jednopiętrowy gotycki ratusz, władze miejskie pomogły się do niego przenieść z budynku wagi, który był później nazywany Starym Ratuszem. Wielokrotnie przebudowywany później ratusz najwięcej zawdzięcza Giovanniemu Battiście di Quadro. To on w 1550 roku rozpoczął trwającą około 10 lat przebudowę i rozbudowę ratusza. Budynek został m.in. podwyższony o 1 kondygnację, dodano attykę i 3-kondygnacyjną lodżię. Wtedy też na wieży ratuszowej pojawił się zegar, który posiadał urządzenie błazeńskie, mianowicie 2 koziołki, które mają się trykać przed każdym biciem godzin. Jak głosi legenda, tutejszy kuchcik przypalił mięso z sarny szykowane na ucztę i dla ukrycia wpadki ukradł 2 koziołki, aby z nich przygotować zastępczą pieczeń. Koziołki jednak uciekły na ratuszową wieżę i zaczęły się tam trykać. Scena ta tak rozbawiła wydającego ucztę wojewodę, że darował on winę kuchcikowi i życie koziołkom, a mistrzowi Bartłomiejowi, kazał dodać do zegara figurki koziołków. Trykające koziołki można zobaczyć codziennie o godzinie 12, a od niedawna także o godzinie 15. Towarzyszy temu wykonanie na żywo poznańskiego hejnału. Obecny kształt ratusz przybrał podczas remontu w XVIII wieku. Na szczycie nowego, klasycystycznego hełmu dodano wysokiego na blisko 2 metry orła, a na wschodniej elewacji pojawiły się wizerunki władców z dynastii Jagiellonów. Ratusz nie uniknął zniszczeń w 1945 roku. Wieża zawaliła się do poziomu czworobocznej, jeszcze gotyckiej podstawy, a bomba fosforowa zniszczyła jego wnętrze. Zaraz po wojnie został odbudowany. Współcześnie budynkiem zarządza Muzeum Narodowe w Poznaniu. Najbardziej dekoracyjna jest frontowa elewacja, zwrócona na wschód ku Warcie. Posiada lodżię arkadową z 3 wieżyczkami. Na lodży widnieją alegoryczne wyobrażenia cnót: cierpliwości, roztropności, miłości, sprawiedliwości, wiary, nadziei, męstwa, umiarkowania, a także słynnych postaci ze starożytności, np. Archimedesa, Homera, Spartakusa i Brutusa. Ratuszową attykę zdobią z kolei wizerunki władców z dynastii Jagiellonów, a pod bocznymi wieżyczkami są umieszczone wizerunki władców z dynastii Piastów. Ponadto fasady budynku zdobi blisko 40 sentencji w języku łacińskim, przysłów i cytatów z Biblii. Na parterze i w podziemiach ratusza jest prezentowana wystawa Poznań przed Quadro. Jest to właśnie ta część budowli, która powstała przed przybyciem włoskiego mistrza do Poznania. Wystawa jest opowieścią o mieście od X do połowy XVI wieku. Są tu przedmioty zarówno związane z grodem na poznańskim Ostrowie Tumskim, jak i początkami biskupstwa. W kolejnych salach jest prezentowana historia lokacyjnego miasta. Pokazane są detale architektoniczne, gotyckie rzeźby. Można też zobaczyć z bliska poprzednie koziołki, które nieraz były wymieniane na wieży ratuszowej. W czasie naszego pobytu nie była dostępna najbardziej reprezentacyjna część na pierwszym piętrze, gdzie mieściła się siedziba władz miejskich, w tym bogato zdobiona sklepieniem kasetonowym wielka sień zwana też Salą Wielką. Wiele budynków zabudowy śródrynku, często mocno przebudowanych, dotrwało do lat II wojny światowej. Tak było z jatkami rzeźnickimi i sukiennicami. Sukiennice powstały w wyniku przywileju króla Zygmunta Starego. Pod koniec swego istnienia przekształcono w kamienice czynszowe. Po II wojnie światowej, w miejscu, w którym wcześniej stały sukiennice oraz arsenał, utworzony przez wojska szwedzkie i brandenburskie w czasie potopu, powstała Galeria Miejska Arsenał. O ile budynek ratusza jest najpiękniejszą budowlą poznańskiego rynku,
to Galeria Miejska Arsenał jest chyba najbrzydszym budynkiem na jego obszarze. Modernistyczny obiekt, który powstał na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, ma swoich zwolenników. My do nich nie należymy, ale ciekawi jesteśmy, jakie jest Wasze zdanie. Napiszcie w komentarzu. Jego powstanie było wynikiem dyskusji nad odbudową bloku śródrynkowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w 1954 roku zwyciężyła koncepcja nowoczesnej zabudowy. Nawiązaniem do historii miejsca miały być trójkątne szczyty Arsenału. W budynku stojącym w miejscu Arsenału pierwotnie miał być sklep i serwis RTV. Obecnie mieści się tu Galeria Sztuki Współczesnej, a w drugiej części stojącej na miejscu Sukiennic Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Blisko 300-letni pomnik świętego Jana Nepomucena mocno kontrastuje z modernistyczną zabudową śródrynku. Patron mostów, chroniący przed powodzią, nie zapobiegł jednak wielkiej powodzi w 1736 roku, kiedy woda wdarła się na rynek. Od wody gorszym żywiołem dla rynku był ogień. Pożary niejednokrotnie niszczyły znajdujące się na nim budynki. Jeszcze gorsze bywały zarazy, jak ta z początku XVIII wieku, kiedy zmarła większość mieszkańców kamienic, i wojny, jak w czasach szwedzkiego potopu, kiedy wiele budynków uległo zniszczeniu. Poznań powoli podnosił się z tych klęsk. Kamienice odbudowywano w stylu barokowym, a dawnych mieszkańców zastępowali nowi. 1/3 z nich była szlachta. W tym czasie na rynku pojawił się Odwach, czyli siedziba Straży Miejskiej, a następnie Policji. Obecnie mieści się w nim Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Blok śródrynkowy podzielił rynek na 4 części, w których handlowano różnymi towarami. Jednym z nich był rynek solny, gdzie handlowano solą prosto z wozów w ilościach hurtowych. Przywilej sprzedaży detalicznej soli posiadali właściciele bud, budnicy. Do XVIII wieku na rynku było dużo bud handlowych rozmieszczonych na całym placu. Ale najważniejsze były te w bloku śródrynkowym. Na początku XV wieku władze oddały do użytku dla drobniejszych kupców 17 bud śledziowych. W kolejnym stuleciu uzyskały one murowane podcienia, a następnie nad nimi wzniesiono niewielkie kamienice. W jednej z nich znajdowała się siedziba Bractwa Butników, która w herbie miała śledzie i 3 palmy. Od niej wzięła się nazwa Domy Butników. Z czasem podcienia zostały zamurowane i zamienione w sklepiki. Tak wyglądające domy budników zostały niemal doszczętnie zniszczone w czasie II wojny światowej. Po wojnie, podczas ich odbudowy, przywrócono malownicze podcienia, wykorzystując oryginalne detale, a fasady pokryto polichromiami. Poza domami butników po wojnie odbudowane zostały też w bloku śródrynkowym inne kamienice. Dom Sukienników, Krojowników Sukna, Bractwa Szewskiego, Dom Kurzanoga i Dom Pisarza Miejskiego. Czasy, kiedy zaczęły powstawać domy butników, to czasy, gdy poznański rynek został wybrukowany. Utrzymanie go w czystości należało do obowiązków kata i jego czeladników. Głównym obowiązkiem kata było jednak wymierzanie sprawiedliwości, o czym przypomina XVI-wieczny pręgierz. Został on sfinansowany z grzywien nałożonych na przesadnie elegancko ubrane służące, mamki i szynkarki. Do pręgierza przywiązywano skazanych na śmierć kilka godzin przed egzekucją. Wykonywano tu kary chłosty czy piętnowania. Był on wykorzystywany do końca lat 40. XIX wieku. Na jego szczycie stoi figura kata z uniesionym do góry mieczem, który symbolizuje prawo miecza, czyli prawo ferowania wyroków śmierci. Figura ta jest kopią z XX wieku. Oryginał rzeźby można zobaczyć w podziemiach ratusza w dawnej loży sądowej, izbie tortur, a sam pręgierz ma już tylko dekoracyjny charakter.
O wiele bardziej stary rynek zdobią fontanny, bez których trudno już go sobie wyobrazić. Tymczasem tylko jedna z nich jest naprawdę stara. Pozostałe pojawiły się dopiero w naszym stuleciu. Wszystko zaczęło się od wykopania w XV wieku 4 studni w narożach rynku z wodą dla mieszkańców i zwierząt. Z czasem studnie przekształciły się w fontanny, na których w XVI wieku pojawiły się m.in. figury lwa i jelenia. W kolejnym stuleciu figury zwierząt zastąpione zostały przez rzeźby rzymskich bogów symbolizujących 4 żywioły. W XIX wieku fontanny zostały zlikwidowane z wyjątkiem jednej, zapewne w związku z rozbudową miejskiego wodociągu. Powróciły one na rynek dopiero w XXI wieku. W międzyczasie, w 1915 roku pojawiła się studzienka Bamberki. Upamiętnia ona osadników przybyłych do Poznania z okolic Bambergu. Ich polscy potomkowie nazywani są Bambrami. Figura na studzience ukazuje kobietę w stroju bamberskim z nosidłami i konwiami używanymi w winiarstwie. Fundatorem był poznański kupiec i winiarz, właściciel kamienicy nr 45 Leopold Goldenring. Do wykonania brązowej figury pozowała jedna z pracownic winiarni fundatora, która z Bambrami nie miała nic wspólnego. Czasy powstawania studzienki Bamberki to były ostatnie lata zaborów. Zabór pruski przyniósł duże zmiany dla rynku. Zostały zbudowane wodociągi, pojawiło się oświetlenie gazowe, a w 1880 roku na rynku pojawiła się Bimba. Bimba, czyli tramwaj najpierw konny, a od końca XIX wieku elektryczny, miał na rynku przystanek pierwszej linii w mieście, łączącej go z dworcem kolejowym. W szczytowym okresie rozwoju na rynek prowadziło 5 linii tramwajowych. Ostatecznie tramwaje usunięte zostały z rynku w 1955 roku, a 15 lat później rynek zamknięto dla ruchu kołowego. Czasy pruskie to także okres, kiedy rynek zaczął tracić na znaczeniu na rzecz pobliskiego Placu Wilhelmowskiego, dzisiejszego Placu Wolności. W tym czasie zmieniali się mieszkańcy rynku. Szlachta przenosiła się do dworów za miastem, przybywało Żydów, którzy w pewnym momencie stanowili połowę mieszkańców przyrynkowych kamienic, podczas gdy Polacy mniej niż 1/4. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę większość ludności żydowskiej i niemieckiej opuściło Poznań, a ich miejsce zajęli przedstawiciele inteligencji w znacznym stopniu z dawnej Galicji. Zmieniali się mieszkańcy, zmieniały się domy. Rozpoczęto podwyższanie niektórych kamienic przy rynku, nawet do 4 kondygnacji. Na początku lat 70. XIX wieku wszystkie partery na Starym Rynku i pobliskich ulicach przekształcono na cele handlowe. W kamienicach zaczęto otwierać domy handlowe. W domu pod numerem 63 pod koniec XIX wieku została otwarta filia wrocławskiego domu handlowego braci Barasz, o którym opowiadaliśmy w naszym filmie o wrocławskim rynku. A w 1901 roku uruchomiono pierwszy poznański dom towarowy z galanterią Rudolfa Petersdorfa. Patrząc na odtworzone w XVIII-wiecznej formie domy, stojące kilka numerów dalej, trudno sobie wyobrazić, że na początku XX wieku był tu jeden z największych domów towarowych, mający 4,5 tysiąca m2 powierzchni. Jego właścicielem był Kajetan Ignatowicz, który zaczął karierę od mającego 20 m2 składziku. W domu towarowym poza sklepami znajdowała się cukiernia, zakład fotograficzny, a także gabinet śmiechu, gdzie klienci mogli czekać na wywołanie odbitek. Dom towarowy Ignatowicza posiadał też windę, telefon, a własna elektrownia oświetlała 15 witryn. Podobnie jak we wrocławskim domu towarowym braci Barasz, tutaj również nie znamy nazwisk fotografów pracujących w atelier Ignatowicza.
Ale właśnie z tego miejsca chcielibyśmy zaprosić Was na kolejną podróż w czasie i przestrzeni z portretami mieszkańców i dawnymi widokami poznańskiego rynku. Różnice, jakie zobaczyliście między dawnymi zdjęciami a współczesnymi widokami, to efekt odbudowy Poznania po walkach o miasto i zajęciu go podczas zaciętych walk przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku. Zniszczeniu uległo wtedy 60% zabudowy Starego Miasta. Na Starym Rynku ocalało 20 kamienic, 15 na pierzejach rynku i 5 z zabudowy środkowego bloku. Powojenne władze podjęły decyzję o odbudowie Starego Miasta i przywróceniu rynkowi formy architektonicznej w dużej mierze z XVI do XVIII wieku, czyli sprzed przebudów dokonanych w XIX i na początku XX wieku, które uważano za wyraz germanizacji miasta. Problemem w realizacji tych planów okazał się brak kompletnej dokumentacji dla każdego budynku. Gdzie było to możliwe, odtwarzano wygląd domów z okresu przedrozbiorowego. W innych przypadkach decydowano o odbudowie budynków w innym miejscu niż stały pierwotnie, gdyż ich odtworzenie w pierwotnej lokalizacji z różnych względów nie było możliwe. Przykładem takiej wędrówki kamienic jest dom numer 47. W latach II wojny światowej otrzymał on nową barokizującą elewację. Została ona jednak zburzona jako przykład baroku niemieckiego, który należało zastąpić barokiem polskim. Ze względu na brak właściwej ikonografii z epoki baroku zdecydowano się w tym miejscu postawić rekonstrukcję fasady domu, który stał do przełomu XIX i XX wieku przy ulicy Wronieckiej. W wielu przypadkach przywrócono dawny układ domów. Na przykład ponownie wyodrębniono dom nr 99, który na początku XX wieku został przekształcony w jeden budynek z sąsiednimi domami. W większości przypadków za tak odtworzonymi fasadami znajdują się całkowicie współczesne wnętrza. Warto jednak przyjrzeć się bliżej wszystkim kamienicom poznańskiego rynku, bo mają swój urok. Poza odtworzonymi barokowymi detalami zdobią je powojenne malowidła, a czasem widać zachowane gotyckie mury. Tylko nieliczne mają nazwy. Czasem pochodzą one od kolorów, jak czerwona kamienica czy złocista, albo od właścicieli, jak kamienice winklerowska, grodzkich czy rotowska. Pośród kamienic są też XVIII-wieczne pałace Mięłżyńskich oraz Działyńskich, którego właścicielem od lat 80. XIX wieku był Władysław Zamojski, twórca zakładów kurnickich i jeden z głównych bohaterów naszego filmu o Zakopanem. To dzięki jego działaniom zostały uratowane przed dewastacją Tatry i Zakopane zawdzięczało mu swój rozwój. Na bogatej barokowej elewacji Pałacu Działyńskich warto zwrócić uwagę, poza herbem właścicieli pałacu i postaciami rzymskich żołnierzy,
na pelikana siedzącego na ściętym obelisku. W czasach zaborów pelikan miał symbolizować zakazanego polskiego orła. Kamienice na poznańskim rynku miały też interesujących mieszkańców. W jednym z najstarszych przyrynkowych domów z końca XIV wieku mieszkał Struś, a właściwie Józef Struś. Był on uważany za najsłynniejszego lekarza XVI-wiecznej Europy i znanego badacza tętna. Doktor Struś był nie tylko nadwornym lekarzem Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, ale leczył także sułtana Sulejmana Wspaniałego i doradzał medycznie królowi Hiszpanii Filipowi II. Właścicielem innej kamienicy był człowiek, któremu rynek poznański tak wiele zawdzięcza – Giovanni Battista di Quadro. Postać architekta została uwieczniona powojennym sgraffito pokazującym go na koniu, a na narożniku budynku, który sam zresztą zaprojektował, stoi jego figura. W przyrynkowych kamienicach bywali też ważni goście, choćby królowie, jak król August II Mocny czy Jan Kazimierz, który wolał mieszczańską kamienicę od zamku. Oczywiście zupełnie innego niż obecny, który przeciwnicy nazywają pieszczotliwie Gargamelem. Dla Augusta Mocnego pobyt w domu pod numerem 50 mógł się źle skończyć. Król za bardzo wychylił się do tyłu, by opróżnić kielich i wypadł przez okno. Na szczęście dla monarchy pod oknem był drewniany daszek, który uratował go przed poważniejszymi urazami. Od tego incydentu ma pochodzić nazwa kamienicy – pod daszkiem. Wiele kamienic cieszy się dobrą sławą, ale przynajmniej w jednej z nich straszy. To kamienica Rittowska. Syn właściciela, Krzysztof Ritt, miał kiedyś powiedzieć o śpiewie mniszek z sąsiedniego pałacu Górków, że wolałby zdechnąć, niż słyszeć te wilcze głosy. Wkrótce Krzysztof Ritt zmarł, a w pierwszą rocznicę śmierci miał się ukazać swej służbie jako wilk, w postaci którego miał pokutować aż do sądu ostatecznego. Wilka na Starym Rynku nie spotkaliśmy. Być może dlatego, że współcześnie rynek tętni gwarem i życiem. Działają tu liczne restauracje, kawiarnie z ogródkami i nikt na jego wycie nie zwróciłby uwagi. Nasza wizyta w Poznaniu powoli dobiegła końca. Pochłonęła nas ta wieczorna atmosfera. Poddaliśmy się jej, podziwiając uroki poznańskiego rynku w blaskach wieczornego światła. Do zobaczenia, Poznaniu. Jeszcze do końca Ciebie nie poznaliśmy. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz uniknąć spotkania z wilkiem, zostaw polubienie i komentarz pod tym filmem. Do następnego odcinka.